Mój mąż zaproponował, żebyśmy porozmawiali z wami na temat, czy w 2026 roku nadal warto przyjechać do Chin jako turysta. Szczerze mówiąc, pomyślałam, o czym tu w ogóle dyskutować? Oczywiście, że warto. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić jakikolwiek powód, aby nie przyjechać do Chin. Ale mój mąż tymczasem z pełnym przekonaniem oznajmił, że on ma zupełnie inne zdanie. Byłam w szoku. Jak to? Przecież on sam teraz mieszka w Chinach i bardzo dobrze tu się czuje, prawda? A poza tym, jako mąż Chinki, chyba powinien być z tego dumny i mówić o Chinach same dobre rzeczy. A on chce ludzi zniechęcać do przyjazdu? No dobrze, ale posłuchajcie najpierw moich argumentów. Powodów, aby odwiedzić Chiny jest mnóstwo, ale podam wam 3 najważniejsze. Po pierwsze, Chiny to największy kraj Azji o niezwykle długiej historii i fascynującej wschodniej kulturze. To zupełnie inny świat niż Zachód. Podróż do Chin to nie tylko zwiedzanie atrakcji turystycznych, ale prawdziwe poszerzenie horyzontów. Można lepiej zrozumieć, jak różnorodny jest świat i nauczyć się większej tolerancji wobec innych kultur. To doświadczenie, które naprawdę zmienia perspektywę. A także to niesamowite. Chiny są ogromne i niesamowicie różnorodne kulinarnie. Możecie nacieszyć oczy i podniebienie. Można pojechać do Pekinu i wejść na Wielki Mur. Do Chengdu zobaczyć panda. Na północy zjeść prawdziwe pierogi. Można spróbować nawet rzeczy, których normalnie nikt by się nie odważył, jak owady. Po drugie, Chiny to kraj jednocześnie znany i nieznany. Po drugie, Chiny to kraj jednocześnie znany i nieznany. W internecie na pewno widzieliście mnóstwo materiałów i opinii o Chinach. Jedni influencerzy zachwycają się, jak ciekawa i wygodna jest tam turystyka. Inni krytykują politykę i dyplomację. Ale sami wiecie, internet lubi przesadzać. Jaka jest prawdziwa twarz Chin? Zamiast polegać na opiniach innych, najlepiej pojechać i zobaczyć na własne oczy. Kiedy wrócicie, będziecie mogli powiedzieć: ja byłem w Chinach, widziałem to sam i tylko ja wam opowiem, jak tam jest naprawdę. To zupełnie inna pewność siebie. Ludzie naprawdę patrzą wtedy inaczej. Po trzecie, teraz jest dobry moment. Chiny wprowadziły dla wielu krajów ruch bezwizowy. To znaczy, że nie trzeba przechodzić przez skomplikowaną procedurę wizową. Ale nikt nie wie, jak długo ta polityka będzie trwać. I okazuje się, że również Polacy mogą teraz odwiedzić Chiny bez wizy. Nie trzeba przygotowywać dokumentów i tracić czasu i pieniędzy. Wsiadacie w samolot i po 12 godzinach jesteście już w Chinach.
kiedy pojawia się taka okazja, oczywiście warto z niej skorzystać. No dobrze, to były moje argumenty. Ale mój mąż, Polak oczywiście, chce narzekać i zniechęcać o to, co on o tym myśli. Po pierwsze, według niego Chiny są ogromnym krajem. I z jakiegoś powodu dla niego to wada. Chociaż dla mnie była to zaleta. Tłumaczy, że przez tą wielkość Chiny są krajem chaotycznym. Trudno podczas jednej wizyty zobaczyć więcej niż 2 interesujące rzeczy. Trudno przemieszczać się między atrakcjami, bo zajmuje to zbyt dużo czasu. Po drugie, bariera językowa oraz internet. On mówił, że Chiny są wciąż dość odizolowanym krajem. Niewiele osób zna język angielski, a na dodatek internet to koszmar. Przed przyjazdem trzeba zainstalować aplikację VPN, bez której normalny dostęp do internetu nie jest możliwy. A bez internetu podróż po nowym kraju zamienia się w torturę. Ze wszystkich krajów dalekiej Azji jedynie w Chinach jest taki problem, niestety. Po trzecie, mój mąż uważa, że czasem w życiu trzeba mieć zasady i wspierać dobro, a piętnować zło. A Chiny, jak wiadomo, ideałem nie są. I być może nie każdy będzie mógł się zrelaksować, wiedząc, że otoczony jest przez niesprawiedliwość i ludzkie cierpienie. Zapytałam go, jak w takim razie on tu może wytrzymać. Odpowiedział, że on poświęca się, aby inni nie musieli. I jak się okazuje, ma również 4. powód, który jest niejako powiązany z 3 poprzednimi. Chiny otoczone są krajami, które są atrakcyjne, różnorodne i łatwiejsze do odwiedzenia. Więc jeśli ktoś planuje tak daleką podróż, to na pewno jest w czym wybierać. Nie musicie skazywać się na Chiny. Na koniec zapytałam go wprost, a co jeśli ktoś naprawdę interesuje się kulturą, historią i językiem tego kraju? Czy również ma zrezygnować? I gdzie w takim razie ma pojechać taki ktoś? W końcu każdy kraj ma jakieś mankamenty i problemy. Mój wszystko wiedzący mąż oczywiście odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że jak ktoś chce zobaczyć prawdziwe Chiny, to niech jedzie na Tajwan lub choćby do Hongkongu. No i taki panuje między nami dysonans w kwestii mojej pięknej pierwszej ojczyzny. A co wy o tym myślicie? Lub czy chcielibyście tu przyjechać? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Dobra, dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!